Dzień dobry, witam Was pięknie. Dojechałem na plażę dla lokalsów. Wiecie co? Ciągnie rybą. Kutry. No nie ma się co dziwić, no z czegoś ci ludzie żyć muszą. Jak sięgnąć wzrokiem nikogusio, jak to mówią. Żadnej dusycki. Nie ma nikogo. O, tam ktoś idzie. Jakieś zbłąkane owieczki. Lokalsi tak mieszkają. Ale tu macie tak. Tu macie tak. Zależy jaki gospodarz. Tutaj będzie miał miejsce pogrzeb. Droga zadaszona. Trumna w środku. Zdjęcie przed nią. Jeżeli nie widzieliście, a ciekawi Was, jak wygląda pogrzeb w Wietnamie, to zapraszam z ubiegłorocznych odcinków w Da Nang. Nawet w Hoi An miałem taką okazję być na tej ceremonii. Także serdecznie Was zapraszam na zeszłoroczne odcinki. Jestem mniej więcej w połowie wyjazdu tutaj na Phu Quoc i co Wam mogę doradzić i polecić. Słuchajcie, nie rezerwujcie hoteli wcześniej. Chyba że macie lekkiego stresa, to sobie zabukujcie na pierwszą noc. Ale później nie ma takiej potrzeby. W każdym hotelu czy miejscu noclegowym również mają do wypożyczenia skutery, więc możecie sobie tam wypożyczyć. Można również wypożyczyć na mieście, ale trzeba uważać. Na co? Ano uważajcie na to, byście nie zostawiali dokumentów jako depozyt. Miałem taką sytuację, gdzie wszedłem do wypożyczalni i pani mówi: albo zostawiasz depozytu $300, albo zostawiasz paszport. I był tam klient, który przyszedł zapłacić za kolejną dobę wypożyczenia skutera. I ja pytam, czy wszystko ok w tej wypożyczalni. On mówi, że tak, że jest gitara, nie? On wyszedł, a pani mówi, że nie mam się czego obawiać, bo przecież ten pan również korzysta z naszej wypożyczalni i ona mi pokazuje jego paszport, nie, że zostawił Rosjanin, tak, wszystko teges. No dobrze, ale jeżeli będziecie zwracać, bo w zasadzie nie ma nic w tym jakby dziwnego lub też nie chcę jakichś snuć nieuczciwości, które by mogły być ze strony tej wypożyczalni, ale no słuchajcie, jeżeli coś by ze skuterem było nie tak lub byście nie zauważyli pewnych mankamentów i zdajecie skuter, no to może was wyrzeźbić, nie? Powie: słuchaj, dajesz $100, bo tu jest, nie wiem, rysa, cokolwiek, a te skutery są tutaj stawiane jeden koło drugiego, więc w zasadzie to jest bardzo możliwe, że taka przygoda się może, czy takie uszkodzenie stać. No i co później? No i chcecie paszport z powrotem, tak? Bo inaczej się nie wydostaniecie z tej wyspy. No i trzeba zapłacić? Nie. To nie przemawia. To nigdy nie zostawiałem żadnego dokumentu w żadnej wypożyczalni, gdziekolwiek byłem, jak długo podróżuję. Jeśli zaś obawiacie się wypożyczenia skuteru, podróży takiej na własną rękę, siadać na skuter i jechać po tych dobrych drogach, ale mówię o nawierzchni, ale przy tym braku zasad, choć to jest zbyt duże słowo, że jest brak zasad panujących na drodze, no to ja Was rozumiem. Możecie sobie wtedy wypożyczyć graba,
zamówić graba, o może tak. Możecie jakąś inną taksówkę, nie tylko Grab, jeżeli chodzi o aplikację. Tutaj Ubera nie ma, więc aplikacja Grab. Lub też, jeżeli chcecie jeszcze ograniczyć swój wyjazd na przejazdy takie około plaży, no to można podróżować bezpłatnym autobusem. Takie zielone autobusy, linia 17 i 19 na pewno jest bezpłatna. Z innymi liniami nie wiem, nie korzystałem, dlatego nie chcę Wam błędnych informacji podawać. Panie Mietku, a mówiłeś Pan, że nie trzeba rezerwować hotelu wcześniej. No to kiedy? Skoro na pierwszą dobę zarezerwować, a później co? Wybrać jaki hotel chcecie. Gdziekolwiek chcecie. Plaża, ogród, dżungla, gdzie chcecie. Czy na przykład farma pieprzu? A może inna destynacja? A może w okolicach farm pereł? Gdzie tylko chcesz. A może takie domki nieco zaniedbane na pierwszy rzut oka, ale w środku całkiem przyjemnie. I gwarantuję Wam, że w takiej lokalizacji obudzi Was przyroda, tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Miejscówka mocno turystyczna, wjechałem na parking. Parkingowi mnie zaraz wyhaczyli. Bilecik, żebym sobie pilnował bileciku, bo trzeba przy wyjeździe okazać. Ja pytam, ile kosztuje ten parking? Jest za darmo. Jesteśmy przy Safari. Tak to się tutaj nazywa. Zostawiam swój bagaż. Zostawiam, zobaczymy czy będzie. No przecież jak nie, to będziecie mnie widzieć w tych samych ubraniach cały czas. Zakupiłem bilet na to safari. To jest Zoo Plus, tam autobusem się przejeżdża. 650 000 dongów i za 150 000 dongów mam restaurację, do której idę. Powiem Wam, mięso wołowina. Przede wszystkim zimne. Warzywka. This watermelon is so good. Jest gitara. Leżą słodziaki. Słodziaki, kociaki. Do safari stoi się w takiej kolejce. No i pewnie pojedziemy takim zielonym autobusem. Dobra, 35 osób wchodzi do jednego autobusu. Teraz ja jestem pierwszy i bardzo miło to sobie wybiorę dogodne miejsce w następnym autobusie. Jesteśmy w Vinpearl Safari Phu Quoc, największym parku ochrony dzikich zwierząt w Wietnamie. To miejsce zajmuje aż 380 hektarów i jest domem dla ponad 3000 zwierząt z różnych zakątków świata. Spotkamy tu żyrafy, słonie, nosorożce, tygrysy, a nawet lwy, które poruszają się w specjalnie przygotowanych strefach. Cały park podzielony jest na dwie części: klasyczne zoo oraz safari.
gdzie zwierzęta żyją na otwartych przestrzeniach, a my oglądamy je z wnętrza specjalnego pojazdu. To naprawdę wyjątkowe doświadczenie, bo zamiast oglądać dzikie zwierzęta zza krat, to my jesteśmy zamknięci, a one poruszają się swobodnie wokół nas. Miejsce jest dobrze zaprojektowane. Każdy teren przypomina naturalne środowisko zwierząt, dzięki czemu czują się tu swobodnie. No i tak wyglądała wycieczka po safari. Trwała maksymalnie pół godziny. Otwierają się bramy, zamykają w zależności jakie zwierzęta tam żyją na poszczególnym terenie. A wiecie co? Mam mieszane uczucia co do takich atrakcji. Zoo i to safari dla dzieci, jeżeli jesteście z dziećmi, może i tak, ale chyba w drugiej kolejności albo nawet w trzeciej. Szału nie ma. Utrzymane to zoo jest ładnie, jest tutaj czysto. No wiadomo, atrakcja turystyczna, więc dbają o to. Ale nie polecam. Tu jakieś wrzeszczące stwory są. Kogo tu mamy? Tam takie cholery. No. Zrobiłem sobie zdjęcie z papugami. Słuchajcie, za tę przyjemność trzeba zapłacić 50 000 dongów. No ale takie przyjemne były, takie fajne, że... A dlaczego by nie? Jeżeli byście się zastanawiali tutaj przyjeżdżać do tego zoo i na safari, to już naprawdę jak nie będziecie mieli co ze sobą robić. Takie jest moje zdanie. Nocleg na tę noc wygląda tak. Na ten moment jest cicho, więc mam nadzieję, że się wyśpię. Nie przestaną mnie zaskakiwać. Popatrzcie, nawet pałeczki do uszu. No i oczywiście szczoteczka do zębów, szampon, mydło, żel pod prysznic. Jest czajnik. Aha, jeszcze Wam pokażę. Nie wiem, czy z tego będę korzystał, ale tak, patrzę, no jest ta kawa instant. Patrzę, tea, a tu cyk. Taka jest tea. Jest czajniczek i są kubeczki i jest tacka. Woda, oczywiście czajnik. Jest wszystko co trzeba i szybki internet da radę coś przesyłać, więc mam nadzieję, że się wyśpię. Jutro Wam pokażę okolice, bo już jest ciemno, już nie da rady nagrać GoPro, więc jutro Wam nagram okolice. Po ciemku wygląda to słabo, więc może rankiem będzie lepiej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, że byliście ze mną, że mnie wspieracie. Po prostu, że oglądacie. Do miłego w następnym odcinku. Mam plan na jutro. Mam plan. Zobaczymy, co się da zrobić, panie Mietku. Zobaczymy. Dziękuję jeszcze raz. Dobranoc. Cześć.